Jest ich mnóstwo. A czy wiecie, czym się zajmują przez cały rok? Dzień dobry, cześć, nazywam się Piotr Chorzela i opowiadam o lesie. A dzisiaj będzie drugi odcinek z miniserii o sarnach. W pierwszym było o tropach, odchodach, o porożu, jak się kształtuje, o zmysłach saren i o tym, jak je podchodzić, by ich nie przestraszyć. A w tym odcinku będzie o tym, co te sarny robią przez cały rok i co im zagraża. A tak w ogóle można powiedzieć o dwóch formach ekologicznych saren, czyli sarnach polnych i leśnych. No te polne widzicie, gdy jedziecie sobie przez Mazowsze, no i na polach widać sarny, ale lasu żadnego w okolicy nie widać i one do tego lasu nie wchodzą, bo go nie ma. Natomiast leśne znowu to nie są takie sarny, które muszą cały czas spędzać w lesie. One także wychodzą na pola, jakieś łączki śródleśne, no ale znaczna część ich terytorium to las. A najlepszym środowiskiem dla saren jest taki teren, gdzie występuje i las, i łąki. Zimą sarny często łączą się w grupy i w takich grupach znajdziecie i samce, i samice, i zeszłoroczne koźlęta. Można usłyszeć od czasu do czasu określenie rudel. Rudel to z niemieckiego nazwa właśnie takich grup saren. W przypadku sarny polnej te rudle potrafią liczyć po kilkadziesiąt osobników, natomiast w przypadku leśnych zwykle są mniejsze, po kilka osobników. Wiosną sytuacja zaczyna ulegać zmianie. Grupy się rozpadają, sarny się rozchodzą, wracają na swoje terytoria, ewentualnie zasiedlają nowe. W przypadku samic ich terytoria często na siebie zachodzą, czasem zachodzą na terytoria samców. Nie wywołuje to konfliktów. Natomiast samce są dużo bardziej terytorialne i nie pozwalają innym samcom włazić na ich terytoria. Mocno znaczą te terytoria, często o nie walczą. Napięcie w okolicy zależy od tego, ile tych samców na danym terenie występuje. Jeżeli jest ich mało i każdemu koziołkowi przypada takie terytorium o boku nie wiem, kilometr na kilometr, czyli 100 hektarów, no to samce w zasadzie się nie spotykają. One nie potrzebują jakichś ogromnych terenów. Natomiast jeżeli kozłów jest więcej, no to te terytoria mogą mieć i 25 hektarów, mogą być nawet mniejsze. Im są mniejsze, no tym ta linia styku większa, no i konfliktów więcej. Takie terytorium saren składa się z ostoi dziennej, czyli miejsca, gdzie się odpoczywa, śpi, czasem trochę podjada, no i miejsca dużo bardziej bogatego w pokarm, czyli miejsce żerowania. Wróćmy jeszcze do koziołków i ich terytoriów. One bardzo wyraźnie oznaczają swój teren, tak żeby potencjalny intruz wiedział, żeby się nie pakować w ewentualne problemy, jeżeli nie chce. I do tego celu używają trzech różnych sposobów. Mianowicie zostawiają zapachy, zostawiają znaki wizualne, czy jakieś znaki terenowe, no i stosują także dźwięki. Jak to działa? No, każdy kozioł ma gruczoły zapachowe umiejscowione tu, tu oraz tu. Te ostatnie znajdują się między palcami, tymi zrogowaciałymi palcami zwanymi racicami, no i każdy krok, każdy ślad, każda odbitka to jest zostawienie zapachu. Dodatkowo te gruczoły, które znajdują się wyżej na nodze, zostawiają zapachy na roślinności, przez którą przechodzi kozioł, jak idzie po takiej łące, no to na trawach czy roślinach zielnych gdzieś ten zapach zostaje. No i ostatnie gruczoły zostawiają zapach wtedy, gdy kozioł uderza łepetyną, a to w jakieś drzewko, w jakiś pienik, w jakąś gałąź, czy zdziera korę, czy tylko się ociera, zapach zostaje. Tych znaków niestety my nie jesteśmy w stanie wyczuć, nasz węch jest zbyt słaby. Natomiast pozostałe jak najbardziej już zanotujemy. I to są te na przykład znaki terenowe. Mówimy tutaj o dwóch rodzajach. Po pierwsze, gdy kozioł z dużą intensywnością obija łepetyną, a to jakieś małe drzewko, a to gałąź, no to zostawia takie frędzle, obdziera korę. Niewprawne oko może to pomylić z miejscami, gdzie żerowały jelenie na przykład, no ale to są bardzo duże różnice. W przypadku żerowania jeleni wyraźnie widać, jak jeleń zębami poddzierał taką korę, żeby ją zjeść. Poza tym to się także znajduje w zupełnie innych miejscach. No, kozioł nie będzie obijał takiej grubej gałęzi leżącej na ziemi. Jest to dla niego bez sensu. Można by było ewentualnie pomylić te ślady bytności kozła z jeleniami zdzierającymi z cypu, natomiast pamiętajmy o tym, że sarny są dużo mniejsze od jeleni, tak więc wysokość tego znakowania, intensywność jest też zupełnie inna, da się tego łatwo nauczyć. Drugi znak terenowy to są takie placki. Na pewno spotykaliście je w lesie. Powstają one w ten sposób, że kozioł staje i po prostu przednimi nogami zaczyna uderzać, zdziera runo, zdziera ściółkę. Powstają takie placki, one też na pewno innym sarnom bardzo intensywnie pachną. Trzecim sposobem informowania o tym, że to jest kozła terytorium jest
ten dźwięk. No czyli szczekanie. I tutaj, gdy jakiś kozioł zbliża się do terytorium innego kozła, tamten potrafi szczeknąć i go odstraszyć. Oczywiście my dużo częściej słyszymy szczekanie i samców, i samic wtedy, gdy gdzieś tam się zbliżamy, te zwierzaki są zaniepokojone, zaczynają szczekać, a jak już uciekają, no to szczekają czasem intensywnie, coraz ciszej oddalają się gdzieś tam. Na pewno te dźwięki wielokrotnie w lesie słyszeliście, a kto słyszał, będę wdzięczny. Kto nie słyszał też, będę wdzięczny. Pora godowa saren, czyli po prostu ruja, odbywa się w drugiej połowie lipca i pierwszej połowie sierpnia. Oczywiście w zależności od tego, gdzie to się w Polsce odbywa, jaka jest pogoda, możliwe tutaj są pewne przesunięcia. I to jest tak zwana ruja zasadnicza. W czasie tej rui większość samic, większość kóz zostaje pokryta. Natomiast te, które nie zostaną pokryte, mają szansę na dogrywkę, czyli tak zwaną ruję dodatkową, która odbywa się z końcem listopada, początkiem grudnia, czyli teraz. W czasie rui koza wydziela śluz zapachowy, inne gruczoły także mocniej pracują. No i gdy taki kozioł idzie po lesie w poszukiwaniu samicy, natrafia na taką stróżkę zapachu. Idzie, dochodzi do tej kozy. Z kozą spędza od 2 do 4 dni, bo tyle czasu mniej więcej w czasie rui koza jest gotowa do rozrodu. Po tym okresie samiec poszukuje nowej stróżki, nowej samicy, natomiast koza poszukuje swoich młodych, czyli koźlaków, które zostawiła gdzieś tam w okolicy. Wiele razy w czasie rui zdarzało mi się spotykać sarny i one wtedy zachowują się jako tumanione tymi hormonami zupełnie inaczej niż normalnie. I którymś razem idę i patrzę, idzie kozioł, idzie szlaczkiem, zasuwa, no głowa nisko, idzie i podszedł do mnie tak blisko, że no prawie mnie rozdeptał. Wtedy powstało to zdjęcie. Nie byłem w stanie złapać szerszego kadru, tak był bliziutko. Innym znowu razem wybiegła na mnie z gąszczu koza, rozejrzała się, ale mnie nie zauważyła, przebiegła obok mnie, za nią przeleciał kozioł. Gdy myślałem, że już jest po wszystkim, no to zrobiły kółko i przeleciały jeszcze raz koło mnie. Zupełnie byłem dla nich niewidoczny. Co hormony są w stanie zrobić z ludźmi, znaczy z sarnami? Ciąża w przypadku saren trwa jakieś 10 miesięcy, ale to nie znaczy, że przez 10 miesięcy cały czas rozwija się to młode koźle. To jest tak, że po zapłodnieniu podzielone komórki tworzą taki pęcherzyk, który nazywa się blastula. I jak on się stworzy, to nagle przestaje się rozwijać i przez następne 4 miesiące trwa ciąża utajona. Ten pęcherzyk sobie gdzieś tam pływa w macicy, nic się nie dzieje. Dopiero na początku grudnia, zmuszony pewnymi hormonami, pęcherzyk wrasta w ścianę macicy, no i zaczyna rozwijać się młody koźlak. Taki typowy, standardowy przebieg ciąży ma miejsce wtedy, gdy sarna zostaje zapłodniona w czasie rui zasadniczej, a jeżeli zostaje zapłodniona ze 4 miesiące później, czyli w czasie tej rui dodatkowej, no to okres utajenia zostaje po prostu pominięty. A w drugiej połowie maja, na początku czerwca rodzi się koźle. A czasem 2 koźlęta, czasem 3 koźlęta, a czasem nawet 4 potrafi mieć jedna sarna. Takich przypadków nie widziałem, ale 3 już jak najbardziej. Ten koźlak ledwie wystaje z trawy, a już pałaszuje. Nie jest sam, bo w okolicy jest jeszcze ten. 2 maluchy powoli poznają świat i tak jak widzicie, w tym wieku mają bardzo wyraźne kropki. Dopiero co urodzone młode ważą jakieś 1,5 kg, mama je od razu oblizuje i zaczyna je karmić mlekiem. One to mleko piją wyłącznie przez raptem kilka dni i po tych kilku dniach już zaczynają skubać listki. Po 2-3 tygodniach zaczynają już także przeżuwać, co nie znaczy, że przestają pić mleko, bo mleko dostępne jest bardzo długo, bo aż do początku grudnia. Młode koźlęta mają tylko zęby mleczne, przez pierwsze 2 miesiące nie mają w ogóle zębów trzonowych. Dopiero w 3. miesiącu pojawia się trzonowy ząbek, a w 4. miesiącu zaczyna się wymiana zębów na stałe, która trwa do około roku. Nowonarodzone koźlęta przez pierwsze 2-3 godziny leżą w trawie. Później wstają, ale przez pierwsze 2-3 dni nadal zostają w tym samym miejscu. Po 2-3 dniach zaczynają powoli człapać, podążać za matką, ale jednak większość czasu nadal spędzają same. W 2-3 tygodniach dołączają do matki i większość czasu spędzają już z nią. Aby takie młode, narażone na wiele zagrożeń sarny mogły przetrwać, natura wyposażyła je w kilka strategii. Pierwszą z nich jest to, że młode nie wydzielają zapachu, więc drapieżniki nie są w stanie ich wywąchać. Druga strategia to w sytuacji, gdy pojawia się jakieś zagrożenie, młode nie zaczynają uciekać, bo i tak by drapieżnik je dopadł, tylko przywierają do ziemi. Mają kropki, udają, że ich nie ma. Często się to udaje.
No i trzecia strategia. Matki, jeżeli mają więcej młodych, to nigdy nie zostawiają ich w jednym miejscu. Jedno tu, drugie tam, trzecie ewentualnie tam. Jak drapieżnik dopadnie jedno, no to pozostałe zostaną przy życiu. I teraz bardzo ważna rzecz. Jeżeli spotkacie takie młode i wydaje wam się, że ono nie ma matki, no to na 99,9% ją ma. Tylko matka was usłyszała, zobaczyła, czego nie widzieliście i odbiegła, albo po prostu gdzieś żeruje w okolicy. Jeżeli mi nie wierzycie, no to odejdźcie te 100-150 metrów, usiądźcie i poczekajcie. Za 10 minut, może za 2 godziny na pewno do niego wróci. Niestety wielu ludzi o tym nie wie i chcąc pomóc, robią tym zwierzakom poważną krzywdę, zabierając je matkom. Dodatkowo absolutnie nie podchodzimy zbyt blisko, nie głaszczemy, nie pochylamy się. Wyobraźcie sobie, że jesteście taką małą sarną i widzicie wielkiego coś przylazło. Przecież ten zwierzak musi być przerażony. Ta strategia obronna polegająca na przyleganiu do ziemi w sytuacji zagrożenia jest efektywna przy spotkaniach z drapieżnikami, mniej efektywna podczas spotkania z niektórymi spacerowiczami, natomiast ewidentnie jest problemem w przypadku spotkania z kosiarką. Niestety hałas ciągnika czy kosiarki nie powoduje, że taka mała sarna ucieka. Tak więc jeżeli chcielibyście pomóc i widzicie koszoną łąkę, to zapytajcie rolnika, czy możecie pospacerować gdzieś tam po łące, popatrzeć przed kosiarką, oczywiście nie przeszkadzając mu, czy gdzieś tam jakieś młode nie leży, bo nie zawsze da się wypatrzyć takiego młodego z kabiny. Jeżeli to zrobicie, no to rolnik albo przejedzie bokiem, albo weźmie jakąś bluzę, złapie takiego młodego, przełoży gdzieś tam na już wykoszone, czy do jakiegoś rowu. Jakiś czas temu wyczytałem, że w latach 80. przyjrzano się sprawie i okazało się, że 20% śmiertelności młodych saren związane było z mechanizacją w rolnictwie. Oczywiście czasy się zmieniły, sytuacja wygląda inaczej, ale nadal mnóstwo saren ginie pod kosiarkami. Koźlaki bardzo szybko rosną. Tutaj widzicie takiego malca z zanikającymi kropkami, bo one w 3. miesiącu życia zrzucają tę sierść z kropkami i pod spodem pojawia się letnia sierść, taka jak u dorosłych saren. Oczywiście rozróżnić je nadal można, no bo jednak młode są wyraźnie mniejsze. Co nie zmienia faktu, że super szybko rosną, bo po 3 miesiącach ważą już jakieś 6 kg, po kolejnym miesiącu 8,5 kg. Te młode, które tutaj widzicie, i te, które widzieliście wcześniej, to są dokładnie te same osobniki. Koźlęta, które są samcami, łatwo jest rozpoznać, bo w 2., 3. miesiącu życia na czaszce zaczynają im rosnąć takie guzy. Te guzy to są twory kostne, nazywane możdżeniami i na ich szczycie będzie rosło poroże. Jeszcze w tym samym roku pojawią się takie mikro malutkie poroża, które zimą koziołki zgubią i zaczną budować nowe, większe poroże i tak co roku większe. W wieku 7-8 lat osiągają te poroża największe. A co w tym samym czasie robią koźlęta, które są samicami? No one bardzo szybko rosną i już po 14 miesiącach, czyli w lipcu kolejnego roku, są gotowe do rozrodu. Sarny na wolności żyją do około 10 lat, choć oczywiście bywają wyjątki, które żyją dłużej. A co może przeszkodzić sarnom w dożyciu tak sędziwego wieku? Otóż przyczyn jest wiele, szybko sobie przez nie przejdziemy. W przypadku młodych saren mamy 3 rodzaje drapieżników, czyli drapieżniki duże, takie jak wilk, ryś czy wałęsające się psy. Drapieżniki małe, takie jak lis, kuna, czy nawet ponoć nasze koty są w stanie zrobić krzywdę takim młodym sarenkom. Dodatkowo nie możemy zapominać o tym, co w górze, bo tam czyhają ptaki. I mowa tutaj nie tylko o potężnych orłach przednich, które są w stanie również zabić dorosłą sarnę, ale także o widocznych na tym nagraniu krukach, które to w grupie są w stanie umęczyć młodą sarnę. W przypadku starszych saren sytuacja jest nieco łatwiejsza, bo zostają rysie, wilki, wałęsające się psy, natomiast odpadają te wszystkie małe ptaki i małe drapieżniki. A tu macie dowód, to są młode wilki, które bawią się wyraźnie czaszką kozła. Poza drapieżnikami kolejnym bardzo istotnym powodem śmierci tysięcy saren rocznie jesteśmy my, czyli kierowcy. I tutaj może moja historia. Wracałem kiedyś koło 1:00 w nocy długą asfaltową prostą. Z daleka po lewej stronie zauważyłem 2 świecące punkty, czyli po prostu odbite światło reflektorów w oczach sarny. Jechałem 60, bo zwykle z taką prędkością jeżdżę po takich drogach, 50, 60. W każdym razie i tak zdecydowałem się zwolnić, bo sarna nadal tam stała i się patrzyła. I tak zwalniam, zwolniłem w końcu do 20 i jak byłem już bardzo blisko, sarna odskoczyła. Już chciałem przyspieszyć,
przyspieszyć, gdy nagle z prawej strony wyskoczył mi za nią koziołek. Wyskoczył jakieś 2-3 metry przed samochodem, wskoczył centralnie przed samochód, uderzyłem go tablicą, wywalił się na ziemię, odwrócił i poleciał dalej. Zatrzymałem się oczywiście, spojrzałem jak samochód wygląda, czy jest tam chociażby ślad sierści, nic absolutnie nie było. Myślę, że nic mu się poza najedzeniem strachu nie stało. Ale jechałem 20 na godzinę. Gdybym w tej sytuacji jechał zgodnie z przepisami, czyli 90 na godzinę, to na pewno bym tego kozła zabił, pogruchotał samochód. Myślę, że nawet przy 60 skończyłoby się to niestety tragicznie. Dlatego tak ważnym jest, żeby dostosowywać prędkość do warunków. Jak jeździcie leśnymi dróżkami, no to w nocy o zmierzchu, o świcie 90 to często jest także za szybko, nie mówiąc już o wyższych prędkościach. I w ten oto sposób dotarliśmy do polowań. W Polsce według danych GUS podczas polowań myśliwi strzelają między 160 a 200 tysięcy saren. Są to legalne polowania, ale do tego trzeba dołożyć działalność kłusowniczą, która w żaden sposób nie jest policzona, czyli te liczby mogą być większe. Do kolejnych powodów śmiertelności należy zaliczyć choroby, pasożyty, pokrywę śnieżną, bo jeżeli pokrywa śnieżna wysoka utrzymuje się długo albo górna warstwa jest długo, mocno zmrożona, to te sarny za bardzo nie mają jak dostać się do pożywienia i potrafią paść z głodu. No i teraz, jak weźmiemy te wszystkie przyczyny, to wychodzą nam jakieś setki tysięcy saren, które co roku giną w najróżniejsze sposoby. Pytanie, czy saren co roku jest mniej w Polsce, czy są gatunkiem zagrożonym? No nie, bo trzeba pamiętać o tym, że ten przyrost naturalny saren jest tak duży, że pokrywa deficyty, no i populacja jest względnie stabilna. Czy widzieliście oba odcinki o sarnach? Dajcie znać tu albo w komentarzu. A jeżeli dawno nie byliście na moim profilu Patronite, to polecam, bo ostatnio go odnowiłem. Dzięki, cześć!